Cześć, z tej strony Karol z drtusz.pl. W Waszych mailach i pytaniach otrzymywanych poprzez media społecznościowe często pojawia się ta sama kwestia. Jaką drukarkę wybrać dla ucznia? Dziś właśnie o tym. Doradzamy, jaka drukarka będzie najlepsza, zarówno dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją edukację, jak i dla trochę starszych uczniów. Przed zakupem drukarki, niezależnie od tego, co robicie, musicie odpowiedzieć sobie na pewne bardzo ważne pytanie. Jak często i co będziecie drukować? Od tego zaczniemy nasz wywód. Drukarki dzielimy na laserowe oraz atramentowe. Te dwie technologie bardzo mocno się od siebie różnią i mają inne przeznaczenie, ale ich wybór ma ogromny wpływ na to, jakie będą koszty eksploatacji drukarki, no i też na to, co będziecie mogli drukować. Kiedy pytamy rodziców o to, jaką drukarkę chcą kupić i jakie funkcje powinna mieć, zazwyczaj pojawia się funkcja drukowania w kolorze, Wi-Fi, no i żeby była tania i dobra. Niestety tutaj czasem musimy iść na kompromis, gdyż bardzo popularne drukarki atramentowe, które drukują tanio w kolorze, wymagają regularnej eksploatacji. Nie ma opcji, nie da się tego obejść, musicie chociaż raz w tygodniu wdrukować stronę testową, aby pewnego dnia taka drukarka atramentowa nie odmówiła Wam posłuszeństwa. Najczęściej dzieje się to po feriach lub po wakacjach, kiedy drukarki zostają pozostawione same sobie i też mają labę. Drugą opcją są drukarki laserowe. Mogą one drukować właściwie zawsze i żadne przerwy nie robią na nich wrażenia. Ich wadą jest niestety dość wysoka cena zakupu, no i fakt, że te drukarki laserowe z nieco niższej półki cenowej zazwyczaj są drukarkami monochromatycznymi, co oznacza, że drukują tylko w czerni. W naszej wieloletniej historii przeprowadziliśmy wiele rozmów z rodzicami, którzy chcą kupić drukarkę dla swoich pociech. I wiemy, że po głębszej analizie potrzeb okazuje się, że można się obyć bez kolorowych wydruków. Wtedy polecamy monochromatyczne drukarki laserowe. Dlaczego akurat monochromatyczne? Powód jest bardzo prosty. Drukarki laserowe są zawsze gotowe do pracy. Nie ma dla nich znaczenia, czy na ferie zostaną same, czy opuścicie je na wakacje. Po podłączeniu zasilania i załadowaniu papieru taka drukarka będzie drukowała nawet po 2-miesięcznej labie. Kolejny powód to cykl życia urządzeń. Drukarki laserowe są bardziej wytrzymałe. Sami znamy przykłady modeli, które od wielu lat służą swoim użytkownikom i jedyne, co w nich wymieniają, to takie materiały eksploatacyjne jak toner. Jeśli zatem jesteście przekonani, że możecie zrezygnować z kolorowych wydruków, skłaniamy Was do wyboru drukarki laserowej. Kolorowe drukarki laserowe są drogie w zakupie. Koszt ich eksploatacji również jest wyższy niż w przypadku ich atramentowych odpowiedników. Jeśli zatem wiecie, że bez kolorowych wydruków się nie obędzie, wybierzcie kolorową drukarkę atramentową. Pamiętajcie tylko, aby drukować na niej regularnie. Odwdzięczy się Wam za to długotrwałą eksploatacją i niskimi kosztami naprawdę fajnych, barwnych, kolorowych wydruków. A teraz opowiemy o funkcjach, które taka drukarka, niezależnie od tego, czy będzie laserowa czy atramentowa, powinna mieć. Bardzo często, prosząc nas o to, abyśmy doradzili Wam w wyborze drukarki, mówicie o tym, że chcecie drukarkę z Wi-Fi. I bardzo dobrze. Wi-Fi jest poniekąd standardem i większość modeli dostępnych obecnie na rynku, nawet z tych niższych półek cenowych, jest wyposażona w moduł włączności bezprzewodowej. Obecnie Wi-Fi dzielimy na te tradycyjne oraz Wi-Fi Direct. Co to oznacza? Wi-Fi Direct pozwala nam pominąć router i połączyć smartfon, laptop czy tablet bezpośrednio z drukarką. Ponadto zaletą Wi-Fi jest to, że macie jeden kabel mniej. Drukarka jest podłączona wówczas tylko kablem zasilającym i możecie ją ustawić właściwie w dowolnym miejscu domu, gdzie tylko chcecie. Oby był tam zasięg Wi-Fi. Poza tym, dzięki Wi-Fi możecie również drukować z telefonu. Praktycznie wszyscy producenci udostępniają obecnie aplikacje, czy w App Store, czy w Google Play, dzięki którym możecie podłączyć swój smartfon poprzez właśnie łączność bezprzewodową do drukarki i drukować pliki bezpośrednio z niego. Nie potrzebujecie do tego komputera. Kolejnym udogodnieniem, które pojawia się na liście życzeń, jest zintegrowany skaner. Zintegrowany skaner z reguły zawsze jest kolorowy. Nieważne, czy drukarka jest kolorowa, czy monochromatyczna. Na co pozwala skaner? Na tak zwaną digitalizację dokumentów do cyfrowej formy.
Mało tego, większość drukarek posiada opcje, dzięki którym możecie taki zeskanowany dokument wysłać od razu do chmury, czy nawet na adres e-mail danej osoby, na przykład nauczyciela, który zażądał od Was przesłania eseju. Na rynku są dostępne modele, takie jak ten Hapex serii 3700, które są małe, kompaktowe i również mają skaner. Wadą skaneru w tym modelu jest to, że jest on w stanie zeskanować tylko jedną kartkę. Nie ma niestety mowy o tym, aby za jego pomocą zeskanować na przykład zeszyt z notatkami. Z kolei większy brat z rodziny HP, wyposażony w technologię laserową i zintegrowany skaner, ma o wiele większe możliwości, jeśli chodzi o skanowanie. Możemy tu zeskanować praktycznie wszystko, co ma format nie większy niż A4. Dzięki temu, że większość dostępnych obecnie na rynku drukarek, nawet tych jednofunkcyjnych i prostych, jest wyposażona w moduł Wi-Fi, rolę skanera może pełnić obiektyw naszego smartfona. Wystarczy, że pobierzemy odpowiednią aplikację, która sprawi, że nasz telefon będzie skanował dokumenty, a następnie przesyłał je czy to na Dropbox, czy to do innej chmury, czy też na drukarkę, aby je wydrukować. Skanowanie z aplikacji to dobra opcja dla tych, którzy skanują sporadycznie i nie chcą kupować urządzenia droższego i większego gabarytowo. Pamiętajcie o jednej bardzo ważnej kwestii. Cena to nie wszystko. Na rynku, w elektromarketach czy w dyskontach regularnie pojawiają się super okazje cenowe bardzo ładnych drukarek, renomowanych producentów w bardzo, ale to bardzo atrakcyjnych cenach. Jest to jednak pułapka, gdyż kiedy skończą się zbiorniki startowe, okazuje się, że do takiej drukarki czy urządzenia wielofunkcyjnego nie dostaniemy zamienników, a oryginalne tusze czy tonery kosztują właściwie tyle samo, co urządzenie podczas zakupu. Jak jeszcze przed zakupem sprawdzić cenę tuszów czy tonerów do drukarki, która Was interesuje? Otóż wystarczy, że wyjdziecie na drtusz.pl i w wyszukiwarce wpiszecie model urządzenia, a następnie klikniecie Enter. Wówczas pokaże się Wam lista wszystkich materiałów eksploatacyjnych, które są dostępne. Dzięki temu zobaczycie również, czy do Waszej drukarki są dostępne zamienniki. Dlaczego warto korzystać z zamienników do drukarek? Otóż mają one taką samą jakość jak oryginalne tusze czy tonery, ale generują oszczędność na poziomie nawet powyżej 60%. Zakup drukarki to zakup na lata. Dlatego, zanim podejmiecie decyzję, upewnijcie się, czy dany model ma wszystkie funkcje, które będą Wam niezbędne. Sprawdźcie też koszt materiałów eksploatacyjnych i dostępność do zamienników, gdyż samo kupno wymarzonego urządzenia to dopiero początek wydatków. Jeśli nadal macie wątpliwości w kwestii wyboru drukarki dla ucznia i nie tylko, zachęcam Was do kontaktu z ekipą drtusz.pl. Pomożemy wybrać Wam model odpowiedni do Waszych potrzeb. Zachęcam też do subskrybowania naszego kanału, gdzie regularnie wrzucamy drukarkowe filmy.